Muszę Wam od razu powiedzieć, będziecie w szoku. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentuję i zareaguję na tegoroczną eurowizyjną propozycję z Bułgarii. Zanim przejdziemy dalej, szybciutko przypominam Wam o subskrypcjach, o łapkach w górę. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama, na mojego Xa, a tymczasem przejdźmy sobie do Bułgarii. No i zacznijmy w ogóle od tego, że Bułgaria wraca na Eurowizję po 4 latach nieobecności. I to w dodatku przy tym powrocie zorganizowali sobie w Bułgarii jeszcze preselekcję. Wcześniej przed wycofaniem przez wiele lat w sumie wybierali wewnętrznie. Te ich preselekcje tegoroczne miały taki dosyć nietypowy format, bo najpierw wybierano tam artystę, potem artyście piosenkę. No i te preselekcje wygrała Dara z piosenką pod tytułem Bangaranga. Ja tej piosenki już zdążyłam posłuchać, więc mam o niej jakieś zdanie. Wy go jeszcze nie znacie, poznacie za chwilkę, ale zanim poznacie, to jeszcze szybciutko o tym, jak Bułgaria radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. No i tutaj troszeczkę inaczej będzie ten segment wyglądał, no bo w ostatnich latach de facto Bułgarii na Eurowizji nie było, ale kiedy jeszcze byli, to te parę ostatnich lat przed właśnie wycofaniem się to były naprawdę dobre dla Bułgarii lata. Robili ciekawe wyniki, typu na przykład 4. miejsce Poli w 2016 roku, potem 2. miejsce Krystiana Kostowa rok później. Ale dobra, nie przedłużając, sprawdźmy jak będzie w tym roku. Zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę bułgarską. Muszę Wam od razu powiedzieć, będziecie w szoku, bo to jest baba z bopem, a mi całkiem się podoba ta piosenka. Aż sama się sobie dziwię, bo w teorii to jest nie w moim stylu, ale tutaj ten beat tego utworu jest taki, wydaje mi się, nowoczesny i taki głęboki. Taki basowy nawet i to mi się podoba całkiem, naprawdę. No, wyjątek potwierdza regułę, kochani. Nie no, widać, że kobitka sobie radzi nieźle na scenie. Nie widać żadnej tremy ani nic, jest git. Kurczę, jest w tym coś uzależniającego. Takiego, że naprawdę chce mi się tego słuchać. Dziwi mnie to, bo tak jak mówię, sami wiecie, jeżeli oglądaliście już jakiś film u mnie, że ja nie przepadam za tego typu bopami, ale ten mi się wydaje taki jakiś, nie wiem, inny, nowoczesny, bo najbardziej to mnie chyba wkurzają te bopy takie Fuego podobne, a to takie nie jest. I może dlatego mnie przekonuje bardziej. Wydaje mi się, że fajny powrót Bułgarii. Nie no, piekło zamarzło, po prostu Agulka chwali babę z bopem. Świat się zatrzymał. To szokuje zupełnie tak, jakby Kaj powiedzieli, że nie lubią sauny, wiem. O, nie pamiętam w sumie tej końcówki takiej z tym przejściem. Jakie ma futerka przy rękawach. Mam nadzieję, że nie naturalne, ale nie wyglądają na naturalne, raczej sztuczne. Fajne. Nie wierzę, że to mówię, ale fajne. Tak jak powiedziałam w trakcie reakcji,
Nie jest to w moim stylu, przeważnie tego typu piosenki mi się zbytnio nie podobają, ale ta ma w sobie coś przyciągającego. No i nie będę oszukiwać i dla zasady tutaj cisnąć, bo powiem Wam, że całkiem mnie to przekonało. Oczywiście to nie jest też utwór taki, którym ja jestem absolutnie zachwycona i którego będę słuchała non-stop i będę go zapętlała. Zresztą nawet nie chciałabym zapętlać, dlatego że mam takie przeczucie, że to się może dosyć szybko zaorać, więc zapętlanie tego i słuchanie non-stop mogłoby sprawić, że w pewnym momencie będzie to dla mnie asłuchalne, ale na razie nie słuchałam tej piosenki jeszcze wielokrotnie, więc cały czas ten efekt świeżości się utrzymuje. Żałuję, że to nie jest po bułgarsku, bo mam wrażenie, że gdyby było po bułgarsku, to ciągnęłoby mnie o wiele bardziej do tego utworu. No i tutaj jeszcze trzeba dodać, że Dara to też nie jest nowicjuszka, ona już sporo singli na koncie ma, zasiada też jako jurorka w bułgarskim The Voice, więc jest to zdecydowanie artystka z doświadczeniem, ale to było tak na marginesie. Myślę, że wszystko, co myślę na temat tej piosenki już powiedziałam. Przejdźmy sobie do oceny. No i tutaj powiem szczerze, będę miała pewien problem, bo z jednej strony to mi się podobało całkiem, ale z drugiej strony właśnie nie było to coś aż tak odkrywczego, że wiedziałabym od razu, jaką ocenę chciałabym wystawić, ale wydaje mi się, że chyba najlepiej osobiście będę się czuła, jeżeli wystawię tutaj ocenę 4, dlatego że właśnie, nie jest to nic odkrywczego, mogłoby być po bułgarsku, wtedy ocena byłaby pewnie wyższa, ale dodam tylko, że jest tutaj jak najbardziej potencjał na to, żeby ta ocena wzrosła. Pewnie nie wzrośnie jakoś bardzo drastycznie, ale obstawiam, że szansa na 4,5 jest. Z drugiej strony to jest, tak jak powiedziałam, też utwór, który może się zaorać. Takie piosenki mają to do siebie. Więc w teorii może mi ta ocena także spaść za jakiś czas. I przejdźmy sobie do tego, jak Bułgaria poradzi sobie w tym roku na Eurowizji. Mam takie przeczucie, że televoting przepchnie tę piosenkę, chociaż mówiłam Wam to już niejednokrotnie, że widzę osobiście taką tendencję na Eurowizji, że te bopy i tego typu utwory radzą sobie coraz słabiej z roku na rok, ale nadal, umówmy się, to jest piosenka, która przyciągnie uwagę na pewno i która będzie pewnie sporą część widowni bujała w maju, także podejrzewam, że televoting pójdzie w tę stronę. Nie wiem, jak będzie z jury, myślę sobie, że to raczej nie jest taka bardzo jury-friendly piosenka, więc w teorii jest też jakieś ryzyko, że Bułgarii się nie uda, moim zdaniem, ale wydaje mi się, że to ryzyko jest względnie małe. No i słuchajcie, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film i Bułgarię. Dajcie znać, co Wy myślicie. Czy podoba Wam się ta piosenka, czy nie? Czy uważacie, że to jest dobry powrót Bułgarii? Przypominam Wam o łapkach w górę, o subskrypcjach. Zajrzyjcie także na mojego Xa, na mojego Instagrama. Tymczasem ja serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani.